Hej, z tej strony Sara. Dzisiaj przychodzę z trochę trudniejszym odcinkiem do przetrawienia. Będę dzisiaj z wami bardzo szczera i vulnerable i mam nadzieję, że macie przestrzeń na to, żeby wysłuchać, zrozumieć i może utożsamicie się z tym, co ja czuję. Razem z tym podcastem i zanim zaczęłam podcast, bardzo mi zależało na tym, żeby poruszać różne tematy tabu, ponieważ uważam, że normalizowanie i mówienie o swoich uczuciach i o nawet jakichś trudniejszych rzeczach, przez jakie się przechodziło, czy o tym, co się czuje, jest bardzo ważne, zwłaszcza w internecie, ponieważ ja mam często takie wrażenie, że wiecie, u wszystkich wszystko jest idealnie, a tylko ja czuję jakieś złe rzeczy, czy mam jakieś myśli, czy wiecie, zmagam się z różnymi rzeczami, mam trudności i mam cały czas pod górkę w życiu. Mam nadzieję, że opowiadając o tym, co ja czuję lub przez co przechodzę, pomogę wam poczuć się może mniej samotnym, ponieważ ja w moim życiu znalazłam najwięcej komfortu i zrozumienia. Może nie najwięcej, bo wydaje mi się, że na pierwszym miejscu postawiłabym moją terapeutkę, ale znalazłam w internecie, łącząc się właśnie z osobami, bardzo dużo zrozumienia i że to jest wszystko w porządku, że ja nie przechodzę przez jakieś rzeczy sama, że nie jestem jakaś, wiecie, specjalna, że mam pod górkę w życiu. Tylko zauważyłam, że osoby w internecie, które są vulnerable, które dzielą się wszystkim, a nie tylko najlepszymi momentami, przechodzą przez podobne rzeczy do mnie, czy mają podobne jakieś przemyślenia i myślę, że to wszystko się składa na taki realistyczny obraz świata, o którym poruszyłam właśnie też w zeszłym podcaście. I wczoraj przygotowując się do tego odcinka, ponieważ chciałabym opowiedzieć o wszystkim i jest to, i będzie to trudniejszy odcinek. Będę mówiła też tutaj, więc chciałabym dać trigger warning, będę mówiła o myślach samobójczych, więc jeżeli jest to dla was delikatny temat, to chciałabym ostrzec oczywiście. To też od razu chcę powiedzieć, że to nie jest odcinek cry for help, jakby ja mam wsparcie, pomimo, że przechodzę przez jakieś rzeczy, to nie jest odcinek, który mówi hej, ratunku, potrzebuję pomocy. Właśnie będę też o tym mówiła. Wydaje mi się, że jestem ja jakby w prawdziwym życiu na internecie. Wiecie, nagrywam vlogi, można zobaczyć vloga po angielsku, którego dodałam parę dni temu i z zewnątrz wszystko wygląda, że jest w porządku. Nie jest tak, że jestem w jakimś, wiecie, ciężkim stanie i przechodzę przez jakieś rzeczy i na przykład potrzebuję pomocy czy jakiejś zmiany, tylko chcę opowiedzieć tak szczerze, co czuję, jakie mam przemyślenia na temat ogólnie życia i o przechodzeniu przez trudności w życiu. Gdy wydaje ci się i masz nadzieję, że od teraz to wiecie, już będzie super, będzie wszystko lepiej i nagle jest kolejna kłoda pod nogami, później znowu jest dobrze i kolejna kłoda i tak z czasem może się wydawać, można po prostu tracić nadzieję na to, że będzie kiedyś lepiej. I to jest taki główny temat, który bym chciała właśnie dzisiaj poruszyć. O tym, że bycie cały czas silnym i udawaniem, czy nawet przed sobą, że wszystko jest w porządku i że wszystko, wiecie, będzie w porządku i posiadanie tej takiej nadziei i takie trochę też okłamywanie siebie, że za chwilę to już będzie dobrze, za chwilę to już te wszystkie moje problemy, wiecie, znikną i będzie już dobrze, będzie spokojne życie. To jest bardzo nierealistyczne, krzywdzące i właśnie męczące, że my dążymy, a przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie, że ja dążę do jakiegoś, wiecie, spokoju i że mam jakąś ogromną nadzieję, że za chwilę już wszystko będzie dobrze. A cały czas jest taka huśtawka, że cały czas jest dobrze, źle, dobrze, źle, dobrze, źle i właśnie bycie silnym jest męczące i właśnie chcę opowiedzieć o takim wiecznym przechodzeniu przez trudności. Będę bardzo szczera i będę bardzo dzieliła się taką wrażliwą moją częścią, więc jeżeli ktoś chce dorzucić, wydaje mi się, że mówię to ze strachu, bo boję się, że ktoś w komentarzu napisze ty to jesteś taka i taka, masz problem z tym, powinnaś robić to. Wydaje mi się, że przez to, że kiedyś się to już wydarzało, czy się wydarza, ponieważ jesteśmy na internecie, gdzie bardzo dużo osób lubi dawać swoje opinie i to jest w porządku, każdy jakby ma prawo do swojej opinii, ale wydaje mi się, że z takiego strachu chciałabym tylko poprosić, nawet nie o zrozumienie, ja po prostu dzielę się tym, co czuję. I to jest z moich doświadczeń, z moich jakichś obserwacji. Jakby nie chcę się od razu tłumaczyć, ale wydaje mi się, że jest bardzo duży u mnie jakiś taki dalej strach dzielenia się, ponieważ kiedyś spotkał mnie hejt za to, gdy się dzieliłam jakimiś takimi trudniejszymi rzeczami. Zaczynając, opowiem trochę moją historię, która jest dosyć ważna o tym, dlaczego cały czas mam wrażenie, że przychodzą kolejne trudności do mojego życia i jest dobrze i znowu kłoda pod nogami i później jest kolejna kłoda i jest super, przeprowadzam się i w ogóle żyję tutaj moim marzeniem i jest kolejna kłoda i kolejne uczucia przychodzą i intensywność tych uczuć
uczuć jest całkowicie inna. Więc żeby zacząć, musimy wrócić do historii i trochę do moich początków. Odkąd pamiętam, moje życie zawsze jest problematyczne, zawsze były trudności i myślę, że każdy człowiek, który żyje, może to samo powiedzieć, że jest tyle czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które powodują jakieś trudności, powodują jakiś ból, cierpienie. I ja odkąd pamiętam, odkąd byłam mała, to wiecie, są te dobre momenty i te złe momenty. Że nawet wiecie, jak jest dobrze, to nagle coś się wali i znowu jest dobrze i się wali. I zwłaszcza na przestrzeni lat, wiecie, choroby innych osób, albo śmierć jakaś w rodzinie, albo jakieś wydarzenie. Wiecie, dzieje się bardzo dużo rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, albo jesteśmy ofiarą czegoś. Życie jest często niesprawiedliwe. No i mogę powiedzieć, że moje życie tak wyglądało, że cały czas było pod górkę, że nawet jak było już wszystko w porządku, to nagle się coś waliło. I myślę, że dużym czynnikiem było jakby świat zewnętrzny, ponieważ jako dziecko mało ma się kontroli. I ja wychowałam się w takim środowisku, gdzie było jednak mniej tego bezpieczeństwa niż powiedzmy u przeciętnej osoby, ponieważ rodzina była rozbita, później były, wiecie, problemy jakieś finansowe. I jako dziecko, no nie było tej takiej, wiecie, stabilności. Jeszcze też, jeżeli chodzi o zaspokajanie jakichś potrzeb, o jakieś moje emocje, żeby ktoś, wiecie, jeszcze interesował się i wkładał więcej w energii to, jak się czuję i czy ja, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, czy ja jestem okej. Jakby wiem, że to było zaniedbane. I też, wiecie, mogłabym obwiniać jakieś osoby, ale każdy może dawać z siebie tyle, ile potrafi i każdy przechodził przez swoje. Łatwo mówić z perspektywy czasu, jak powinno wszystko wyglądać, a w praktyce, wiecie, to jest życie. I czy mówimy o sobie, czy na przykład o rodzicach, to jest od każdego pierwszy raz na tej ziemi. Nikt nie wie, co ma robić, jak się zachowywać, nie ma recepty na życie i każdy z taką wiedzą, jaką ma, sobie radzi, więc jakby od razu mówię, że nie chcę nikogo, wiecie, obarczać i tak dalej, ale to jest kwestia, którą jakby muszę poruszyć, że jednak od dziecka doświadczyłam te takie trudności wieczne. Jakby nie mogę powiedzieć, że moje dzieciństwo było, wiecie, beztroskie i że nie wiedziałam, co się dzieje. Myślę, że wiele osób, które ma kontakt z dziećmi, na przykład w rodzinie, pomyśli, że o, to dziecko o niczym nie wie, to dziecko nie słucha, nie ma pojęcia, co się dzieje. I często dorosłym może się wydawać, że właśnie dzieci, wiecie, nie wiedzą, o co chodzi, dzieci nie słyszą i wszystko jest za zamkniętymi drzwiami, ale dzieci czują. Dzieci nawet nie muszą myśleć, one wiedzą, że coś jest nie tak. W dzieciństwie nie doświadczyłam takiej stabilności, bezpieczeństwa, tylko było bardzo dużo strachu, że nawet jak było w porządku, to wiedziałam, że za chwilę coś się znowu może wydarzyć. Gdy później stawałam się nastolatką, no to miałam takie przeświadczenie, że ja mogę tylko na sobie polegać. Nie wiedziałam, nie potrafiłam mówić o uczuciach, nie. Więc z wszystkimi trudnościami zawsze byłam sama. I miałam takie ogromne przeświadczenie, że to, co ja doświadczam, to, co czuję i te wszystkie rzeczy, które przychodzą, te trudności, ja tylko to czuję. Przeświadczenia, które powstały, że ze mną jest coś nie tak na przykład, albo że moje życie jest niesprawiedliwe, mój los, że mam jakąś podgórkę, że jestem w jakiś sposób, wiecie, specjalna, że moje życie tak wygląda, że nie mam takiego normalnego życia, w cudzysłowie, ponieważ tyle się dzieje i tyle jest trudności i wewnętrznie, i zewnętrznie co chwilę. Nie chcę się za bardzo wdrążać, ale myślę, że warto podać te przykłady. Jeżeli chodzi o takie zewnętrzne rzeczy, no to chodzi, wiecie, o rozwód, nowi partnerzy, zerwania z partnerami, kolejni partnerzy, choroby, śmierć, żałoba, strata bliskiej osoby przez żałobę, ponieważ ktoś jest, wiecie, wyłączony z życia, ponieważ przechodzi sam przez coś. I wiadomo, że to jest samo życie, te wszystkie rzeczy będą się wydarzać, ale ja miałam zawsze wrażenie, że jestem za młoda, że wszystko przyszło za szybko, że wszystkie te takie, powiedzmy, najgorsze rzeczy musiałam jakby doświadczyć w bardzo jakimś młodym wieku, gdzie jeszcze, pomimo że to wszystko się działo na zewnątrz, to nie było takiej osoby, która by się zainteresowała, hej, czy wszystko jest z tobą w porządku? Ponieważ te rzeczy oczywiście nie dotyczyły mnie. Ja byłam bardziej takim obserwatorem i patrzyłam, jak osoby przechodzą przez te wszystkie różne rzeczy. Byłam osobą taką, pomimo że byłam dzieckiem, byłam takim dzieckiem wspierającym, które bardziej zwracało uwagę na to, jak ktoś się czuje, a nie było właśnie osoby, która może by zwróciła uwagę na to, jak ja się czuję, przechodząc przez to wszystko, obserwując, doświadczając, a miało to ogromny wpływ oczywiście na mnie. Ale właśnie nikt nie zdawał sobie sprawy, że hej, na dzieci też to jakoś wpływa i dzieci też potrzebują jakiegoś wytłumaczenia i dzieci też potrzebują kopiowania jakiegoś i wysłuchania i wsparcia emocjonalnego. Ja też pełniłam taką rolę w domu. Byłam tym dzieckiem, które zawsze pomagało. Jeżeli ktoś płakał albo przechodził przez coś, to ja byłam bardziej takim, wiecie, ja pełniłam trochę
rolę rodzica czy komunikatora, jeżeli dwóch rodziców nie potrafiło się dogadać, jeżeli na przykład reszta rodzeństwa była zła na któregoś z rodziców, to ja byłam takim, no właśnie komunikatorem, czy też ja załagadzałam sytuację, rozmawiałam z jedną stroną, z drugą osobą, wyjaśniałam jakieś perspektywy i właśnie poruszając to, wydaje mi się, że ja przyjęłam, ponieważ najmniej rozumiałam i jedyne co w dziecku jest chęć, taka potrzeba, żeby wszystko było w porządku, żeby wiecie, rodzina była cała, czy żeby po prostu, żeby było w porządku, żeby nie było jakiegoś niebezpieczeństwa. Ja próbowałam zawsze załagadzać sytuację i doprowadzić do takiego stanu, żeby wszystko było w porządku. Ponieważ dla dziecka, jeżeli na przykład któryś z rodziców nie jest osiągalny, nawet jeżeli chodzi, wiecie, emocjonalnie, to jest trochę taki koniec. Ponieważ dziecko ma swoje potrzeby i dziecko zrobi wszystko, żeby te potrzeby były zaspokojone. Więc w głowie wydaje się, że okej, jak pomogę tej osobie i pomogę tej osobie, to będzie wszystko w porządku i oni zajmą się mną wtedy. No ale niestety tak nigdy nie było. I od rozpoczęcia terapii jakby wiem, że to jest normalne, że to jest życie, że będzie tyle dobrych momentów, ile złych momentów. I życie to jest góra-dół, góra-dół. Ja miałam właśnie takie przeświadczenie, że kiedyś już będzie dobrze. Jak założę kanał na YouTubie i osiągnę sobie to, co chcę, to będzie dobrze. Że wiecie, będę inaczej o sobie myślała, czy na przykład odblokuję jakieś inne emocje, że wiecie, na przykład znikną te jakieś słabsze emocje, że nie będą się pojawiać takie depresyjne uczucia, że na przykład przestaną się już pojawiać myśli samobójcze. No i terapia najbardziej mi uświadomiła, że nie ma celu, nie ma mety, że nigdy nie będzie tak, jak sobie to wyobraziłam w głowie, czy nie będę się nigdy czuła, czy jakby nie znikną te wszystkie problemy nigdy w moim życiu. Moja terapeutka zawsze powtarza, że życie jest szare, że nic nie jest ani czarne, ani białe, tylko jest szarość. Jest tyle tych dobrych momentów, ile złych momentów i tak wygląda po prostu realistyczne życie. I często ja mam taki zakrzywiony obraz, przez to no myślę, że media społecznościowe mają duży na to wpływ i zawsze będę o tym mówiła, że często mi się wydaje, że wiecie, u wszystkich jest lepiej i nikt się nie zmaga i nie ma takich myśli jak ja, że wiecie, wszyscy sobie super czy lepiej radzą, a ja wiecie, dalej się borykam z jakimiś takimi trudnymi bardzo rzeczami, ale w procesie terapii jakby wiem, że no życie jest szare, że będzie i to, i to. I to mi dało dużo takiego ukojenia i zdjęło taką presję, czy jakby takie dążenie do czegoś. Ponieważ jeżeli myślimy, że kiedyś nasze życie będzie jakoś wyglądać, nie będziemy mieć już jakichś tam problemów, no a jak ja już tak parę razy przekonałam się na sobie, osiągając jakieś swoje rzeczy, które chciałam, że hej, dalej się czuję tak samo i nic się nie zmieniło jakieś w moim życiu, to jakby już wiem, już się nauczyłam, że okej, to jest po prostu życie. Nie ma celu, nie ma mety, nie ma jakiegoś punktu, gdzie wszystko się zmieni, gdzie nagle, wiecie, będę innym człowiekiem, nie będę czuła jakichś rzeczy. No nie, ja bardziej z moich obserwacji jest tak, że czym dłużej żyję i czym jest więcej, bardziej się rozwijam, tym na przykład czuję rzeczy bardziej, jeszcze bardziej intensywnie. Czym bardziej jestem świadoma moich emocji, czy bardziej świadoma wszystkiego, co się jakby dzieje wokół mnie. I nigdy nasze życie nie będzie takie nieproblematyczne. Będą na naszej drodze przeszkody i różne lekcje. I właśnie taka zmiana perspektywy, pamiętam, no na początku terapii najbardziej mi pomogła. To była taka lampka, która się oświeciła i naprawdę pomogła mi tak lepiej kopiować z trudnościami, że życie nie idzie na mnie, że wszystkie rzeczy, które przychodzą, te wszystkie trudności, one nie przychodzą, żebym ja miała jakoś pod górkę. Nie mają takie, że okej, ty, Sara, teraz rzucimy na ciebie to i musisz to wszystko przezwyciężyć i to jest taki test, czy dasz sobie radę, czy się poddasz. Tylko te wszystkie przeszkody, one idą razem ze mną i one się pojawiają po to, żeby mnie rozwinąć, po to, żeby odblokować jakąś świadomość, po to, żeby się nauczyć i żeby wiedzieć lepiej na przyszłość, ponieważ trochę taka spirytualna strona, o której jakby muszę poruszyć. Rodzimy się jakby nic nie wiedząc. Więc oczywiście, że w naszym życiu, to jest jakby nasze życie, to jest cały taki proces nauki i rozwoju. Oczywiście, jeżeli popatrzycie na babcie, dziadka, porozmawiacie, to możecie zauważyć, jaka jest taka w nich mądrość, której nie mamy na samym początku. A kiedy najbardziej się uczymy? Kiedy mamy kontakt z innymi osobami, kiedy przechodzimy przez jakieś trudności, gdy spotykamy się z jakimiś trudnymi zadaniami, wyzwaniami, wtedy się najbardziej uczymy. Więc w przenośni nasze życie to jest taka gra i co chwilę będzie się coś nam przytrafiało, co będzie nas edukowało w jakiś sposób. Życie jakby nam będzie podkładało różne wydarzenia, różne sytuacje, różne osoby, przez które będziemy się uczyć i zyskiwać tą mądrość, wiedzę czy świadomość. Pamiętam, że zaczynając terapię i rozmawiając z moją siostrą, mówiłam, że wow, życie jakby bez świadomości, jak było się dzieckiem, to było o wiele łatwiejsze. Wiecie, nie było tych wszystkich takich myśli, takiego overthinking i wiecie, wszystko było takie łatwiejsze, nie myślało się, ale ja
nie chciałabym do tego wrócić, nie chciałabym do tego cofnąć. Gdyby ktoś mi dał przycisk, że okej, możesz wybrać, czy będziesz osobą świadomą, czy nieświadomą, to wybrałabym, że chcę być świadomą osobą. Bo pamiętam, że jak byłam dzieckiem i nie byłam jakoś za bardzo świadoma tego, co się dzieje, no to nie mogłam siebie bronić, jakby nie wiedziałam nic. I oczywiste jest to, że ja, mając 21 lat, moje życie nie będzie łatwe. To jest prawdopodobnie najgorszy moment w moim życiu, chociaż nie wiem, że po prostu jest taka jeszcze zmiana, wychodzenie właśnie z bycia dzieckiem w dorosłość, wkroczenie w dorosłość, gdzie jak byliśmy dziećmi, to wszyscy się nami, powiedzmy, interesowali. Wiecie, nauczyciele w szkole, rodzice, okej, czy zjadłaś, czy zrobiłaś zadanie, okej, jedziemy teraz tam, czy jesteś przygotowana na następny dzień, a zrobiłaś to, posprzątałaś tam to. Jakby jest ogromna zmiana, że w naszym życiu wszyscy się nami interesowali i teraz jako dorośli taka cała odpowiedzialność leży na nas. To jak będzie wyglądało nasze życie, nasz dzień i nasza przyszłość zależy już od nas. Więc to jest taka ogromna zmiana, która od nas wymaga też dużego takiego wsparcia. Musimy siebie wspierać w tym i tak zrozumieć i dawać dużo wyrozumiałości, że nawet jak czujemy się samotni albo czujemy się bardzo przytłoczeni wszystkim, to oczywiste to jest. My mamy prawo się tak czuć. Jest tak ogromna zmiana, jeszcze zwłaszcza gdy się wyprowadzasz z domu i na przykład stajesz się niezależnym. To oczywiste jest to, że przynosi to stres i może to być ogromne obciążenie i musimy dawać sobie w tym bardzo dużo takiego wsparcia, ponieważ taki okres wkraczania w dorosłość nie jest łatwy. Nikt tego nigdy nie uniknie. Niektórzy mogą żyć z rodzicami przez, wiecie, jeszcze dłużej, ale w pewnym momencie to takie odcięcie pępowiny będzie musiało się wydarzyć w którymś momencie i to nie jest łatwy czas, ponieważ to jest trochę takie przyzwyczajanie się czy nauka do trochę nowej rzeczywistości, nowego sposobu życia. Jakby wszystko jest zależne od ciebie i ty masz, powiedzmy, wszystko pod kontrolą i nie jest to proste. I czy zdarzy się to wcześniej czy później, za każdym razem jest to trudne i też na takim poziomie emocjonalnym. Jeżeli czujesz się, że jest ci trudno, to nie bądź zły na siebie, nie bądź, że to ze mną jest coś nie tak, że się tak czuję, albo że powinnam coś zmienić, czy popełniłam jakiś błąd. Myślę, że taką ważną częścią jest nieuciekanie od swoich uczuć. To, jak my się czujemy, w jakikolwiek sposób, to jest wszystko bardzo ważne. I to jak się czujemy, z tym nie jest nic złego, bo to jest wszystko jakiś znak. Coś się wydarzyło i nasze ciało jakieś reaguje i emocje to są największe takie nasze wskazówki. To jest bardzo jeszcze taki ukształtowujący nas czas, ponieważ wychodząc z domu, na przykład przeprowadzając się, mamy kontakt z innymi ludźmi, osoby z innych domów. Wtedy wychodzą też jeszcze nasze jakieś rzeczy, nasze różnice, czy widzimy rzeczy, które my wynieśliśmy z domu, których może nie lubimy za bardzo. Wcześniej nie byliśmy świadomi, że jakoś się tak zachowujemy i na przykład inne osoby nam powiedzą, albo po prostu zauważymy przez porównywanie się do innych. Więc ja musiałam sobie zrobić taki duży reality check i sobie tak przypomnieć, że hej, Sara, masz 21 lat, jeszcze przeprowadziłaś się na drugi koniec świata. Oczywiście, że twoje życie nie będzie proste i nie będzie takie, jakie sobie w głowie, wiecie, wykreowałaś, stworzyłaś, czy do jakiego dążysz. Oczywiście, że nie będzie. I myślę, też Emma o tym opowiedziała w swoim podcaście, co mi dało właśnie dużo do myślenia, że wydaje mi się, że wszyscy my w swoich 20s chcemy jak najszybciej dorosnąć. Chcemy jak najszybciej, wiecie, mieć super pracę, mieć fajne mieszkanie, czy gdzieś w jakimś fajnym miejscu, mieć stałych jakichś znajomych fajnych, grupę znajomych. Chcemy mieć jakieś fajne hobby, pasje, chcemy być stabilni finansowo, chcemy, wiecie, robić jakieś fajne rzeczy. A mając na przykład 21 lat, to jest mało możliwe. I bardzo mało osób ma takie życie, czy może mieć to wszystko. Ja wiem, że jestem tego ofiarą, że ja sobie daję takie nierealistyczne oczekiwania co do siebie, jak powinno moje życie wyglądać, czy jaka ja powinnam być, wiecie, w jaki sposób mówić, czy jak mądra powinnam być, jaką wiedzę, jak powinnam, wiecie, dzielić się jakimiś rzeczami, informacjami i to są wszystkie takie oczekiwania na swoje życie, które sobie dajemy, które później tworzą ogromną presję i ogromne takie obciążenie, że my później żyjemy i wszystko to, co robimy w swoim codziennym życiu, czujemy takie duże przytłoczenie ze względu tego, jak byśmy chcieli, żeby nasze życie wyglądało i staramy się i próbujemy wkładać energię i robić tak, żeby tak nasze życie wyglądało. A jest to mało realne, czy bardzo trudne do zrobienia, mając 21 lat, gdzie jeszcze jest taka ogromna strona nasza emocjonalna, z którą musimy sobie radzić. Te wszystkie, czy poczucie samotności, nawiązywanie nowych relacji, wiecie, znajomych, myślenie o finansach, swoje jakieś problemy prywatne, jakby jest
tyle tego, że żeby, wiecie, jeszcze pracować na jakieś swoje takie wymarzone życie, można po prostu wypalić się i wykończyć w taki sposób. Dajemy sobie tyle presji na siebie, a ja jestem osobą, która daje dużą presję na siebie. I ja stałam się, powiedzmy, bardziej samoświadoma i to się wydarzyło, jak miałam, wydaje mi się, 18 lat. Nagle taka lampka się oświetliła, że wow, wszystko zależy ode mnie i wszystko jest, wiecie, pod moją kontrolą i to, jak będzie wyglądało kiedyś moje życie, to wszystko zależy ode mnie i od moich decyzji. I pamiętam, może to będzie za bardzo spiritual, bo później zaczęłam o tym czytać i opowiedziałam o tym. Pamiętam chyba w filmiku, jak przestałam wychodzić do znajomych, czy coś takiego. Nagrałam kiedyś taki filmik. Ja nigdy nie zobaczę tego filmu, bo ja się boję, co ja mówiłam w tym filmie. Mówiłam tam, że patrzyłam na swoje oczy. Czy to było Spiritual Awakening? Nie wiem, coś mówiłam o tym. Ostatnio chyba zobaczyłam TikToka na ten temat, czy coś przeczytałam, że ja pamiętam, że u mnie zmiana się zaczęła i to może być dla kogoś spiritual czy magiczne. Nieważne, ja to czuję i to było moje jakieś doświadczenie życiowe, dlatego opowiadam o tym, że ja pamiętam, że miałam właśnie 18 lat i pewnego dnia, wydaje mi się, że o tym mówiłam, obudziłam się i popatrzyłam w lustro i poczułam się jakoś inaczej. I patrzyłam przez to lustro i przez jakiś tam czas patrzyłam sobie w oczy w lustro i tak pierwszy raz dostrzegłam jakby swoje oczy, jakby tak bardziej zwróciłam uwagę na detale. Przestałam tak, wiecie, automatycznie wstaję z łóżka, telefon, robię coś i tak dalej, tylko tak zaczęłam być bardziej uważna. I tak pamiętam, że usiadłam i patrzyłam sobie w oczy przez jakiś czas i miałam swój ego death. Nie wiedziałam w ogóle, że takie coś jest. Myślałam, że ja jestem jakaś specjalna i wiecie, przez coś takiego przeszłam, ale teraz wiem z czasem, że to był taki mój ego death, że ja zauważyłam, że życie nie kręci się wokół mnie, że tu nie chodzi o mnie, że ja nie jestem specjalna, że te wszystkie jakieś sytuacje, które się wydarzają, trudności, że tu nie chodzi o mnie, że to jakby życie nie idzie na mnie, ja po prostu egzystuję w tym wszystkim i że trochę się tak zatarła linia pomiędzy mną a zewnętrznym światem, na przykład pomiędzy też naturą. Wtedy miałam taki intensywny czas, gdzie, wiecie, chodziłam do lasu, miałam takie, że wow, że my ze wszystkim jesteśmy tacy, wiecie, połączeni. Zaczęłam się tak bardziej czuć połączona ze światem, że jesteśmy na tej ziemi, my, wszyscy ludzie i mamy podobne doświadczenia, czujemy te same rzeczy, a nie, że jestem ja na tym świecie i wiecie, czułam się zwłaszcza jako dziecko, taka specjalna i że, wiecie, wszystko chodzi o mnie i że rodzice, jak robią jakieś rzeczy, robią to specjalnie, żeby mnie jakby, wiecie, zranić. Uczucia są uniwersalne. To, jak się czujemy, wszyscy ludzie, to jest coś, co nas łączy. Czujemy smutek, samotność, złość. To jest wszystko to, co my, ludzie na całej planecie, my to wszystko czujemy. To samo. Dlatego jak ktoś na przykład mówi o uczuciach, czy o tym, jak się czuje, to bardzo dużo osób potrafi się z tym utożsamić. Uczucia są po prostu uniwersalne. Nieważne, gdzie ktoś mieszka, z jakiej rodziny pochodzi, z jakiego środowiska, rozmowa o uczuciach zawsze będzie łączyła ludzi. Więc wtedy ja bym to nazwała, że obudziło się właśnie takie moje nie oświecenie, tylko samoświadomość. Świadomość, że hej, tutaj na tej planecie Ziemi nie chodzi o mnie. Ja wtedy pamiętam, że miałam takie wow, mieszkamy dosłownie na lewitującym kamieniu, na planecie, w kosmosie, w galaktyce i w ogóle, wiecie, Ziemia się kręci, jest tyle ludzi i jeszcze jak sobie zaczęłam czytać o jakichś, wiecie, latach świetlnych i o galaktyce, to miałam takie, że ja jestem tak malutka, tu nie chodzi o mnie na tym świecie, co nie? Więc po takim oświeceniu jakby założyłam swój kanał i zaczęłam robić wszystkie te rzeczy, które chciałam, o których marzyłam, bo miałam takie, że to wszystko jakby nie ma znaczenia. Też musiałam sięgnąć swojego dna. Był taki punkt zwrotny i to wiem jakby na pewno i nie wiem dlaczego się to wydarzyło w tamtym momencie. Ale może jest to proces jakiś naturalny każdego człowieka, że w pewnym momencie się budzimy i dostrzegamy, nie wiem, po prostu mam taki wake up call. I ten czas, jakby obrócił mój świat do góry nogami i miałam ogromną motywację do robienia tego wszystkiego i miałam takie, że wow, teraz już wszystkie moje problemy, trudności jakby znikną, jakby odblokowałam jakiś nowy poziom, wiecie, świadomości, jakby myśli wszystkie są jakby pod moją kontrolą, ja mogę zadecydować, jak się czuję, wtedy jakby też czytałam dużo książek i miałam takie, że ja mogę przyjąć, wiecie, kontrolę nad wszystkim, nawet nad swoimi uczuciami, co nie jest prawdą. I wiecie, wszystko było w porządku. Jeszcze jestem mega lucky, że udało mi się z YouTube'em, że wiecie, zaczęłam robić coś, co bardzo chciałam i udało mi się. Wiecie, jakby wszystko szło po mojej myśli. Miałam takie, że wow, wiecie, życie teraz będzie super, cokolwiek zechcę, to ja to dostanę, bo jakby, ponieważ na tym jednym przykładzie, z YouTube'em na przykład się udało. I to oczywiście
trwało przez jakiś czas, miałam, że wow, wszystko jest super, do kolejnego momentu i do pojawienia się kolejnych trudności, kolejnych kłód pod nogami, bo na przykład, gdy włożyłam całą energię w YouTube'a, to nagle zauważyłam, że nie mam znajomych, że czuję się samotna, że gdyby YouTube zniknął, to nie mam nic. Zobaczyłam też, że to jak się czuję na swój temat się za bardzo nie zmieniło, że dalej czuję te wszystkie rzeczy, że to ja jestem, wiecie, ze mną jest coś nie tak. Pojawił się na przykład też pierwszy hejt, to oczywiście mnie ogromnie dotknęło, więc po jakimś czasie znowu przyszły wszystkie trudności. Miałam takie, że że to takie uczucie, którego się trzymałam, że wszystko jest super i że wszystko zależy ode mnie i taka motywacja i że jakby przez dłuższy czas czułam się bardzo dobrze, bo jednak dużo mi się udawało, to w pewnym momencie znowu tak sięgnęłam dna i zobaczyłam, że wow, to wszystko, co myślałam, że takie moje życie już będzie, miałam jakby takie przeświadczenie, że już nigdy nie doświadczę na przykład myśli samobójczych, to nagle znowu zaczęłam czuć takie najgorsze rzeczy, że jakby one nie minęły i miałam ogromne rozczarowanie i ogromny taki mindfuck, taki wow, co się dzieje, coś jest nie tak, dlaczego? Następnie jeszcze z tą taką kontrolą wiedziałam, że ode mnie zależy, jak będzie wyglądało moje życie i to zbudowało bardzo dużą taką presję na to i jakieś takie oczekiwania, jak ma się potoczyć to moje życie. Od tamtego momentu też zaczął się taki chroniczny stres, że ja na przykład stracę mój kanał na YouTubie, że coś się wydarzy, zobaczyłam, że to nie jest takie stabilne, że udało mi się, ale czy potrafię to utrzymać? I takie duże też kwestionowanie siebie, czy ja będę w stanie. Czułam też, że jakoś oszukam na przykład system, ponieważ wiecie, tak szybko udało mi się osiągnąć te rzeczy na YouTubie, przez to, że po prostu wstrzeliłam się w idealny moment. Włącza się często imposter syndrome, że się, wiecie, nie zasługuje na to, albo dlaczego ja, że na przykład się coś straci. Więc tak patrząc z perspektywy czasu, pomimo, że moje życie jakoś znowu wyglądało dobrze, to przyszły trudności, których wcześniej nie było. Zupełnie nowe jakieś rzeczy, z którymi nigdy się nie zmagałam. I to jest na przykład, jeżeli marzysz, żeby być mega bogatym, to wydaje ci się, może się wydawać, że znikną te wszystkie jakieś moje problemy, że nie będę musiała martwić, jak zapłacić za coś, czy o jakieś podróże, czy jakby, wiecie, różne takie zmartwienia, które ma się, gdy się nie ma pieniędzy, jakby dostatku pieniędzy, ale gdy staniesz się bogatą osobą, to przyjdą kolejne trudności, które się będą łączyły z tym. Na przykład brak zaufania albo jakieś oszustwa. Te trudności zawsze się będą pojawiały w naszym życiu. Nieważne, do czego dotrzemy, jakim marzeniem swoim będziemy żyć, to trudności nigdy się nie zakończą w naszym życiu, tylko będą przychodziły prawdopodobnie nowe pod te nowe nasze życie. I pamiętam, że to się wydarzyło zanim zaczęłam terapię, gdzie jakby miałam nadzieję, że jeżeli dotrę do jakiegoś celu, to moje problemy znikną i to się nie wydarzyło, to straciłam taką nadzieję. I to jest bardzo niebezpieczne, stracenie nadziei. Nie dość, że byłam przepracowana i starałam się tak bardzo zadowolić wszystkich i osiągnąć ten swój potencjał i zadowolić siebie. I dźwigałam tu taką ogromną presję na to, jak ma wyglądać moje życie. Miałam takie duże podcięcie skrzydeł, że jakby straciłam nadzieję na to, że kiedyś będzie w ogóle lepiej, że ja się będę czuła lepiej, że widziałam, że pomimo, że ja się staram mieć jakby dobre życie, jest, wiecie, dużo uważności, robię te wszystkie nawyki swoje, czy jakoś po prostu pracuję, żeby być lepszym człowiekiem i czytam jakieś książki i tak dużo, wiecie, wkładam z siebie i tyle się staram, żeby było lepiej, to i tak nie jest lepiej. Jest jakby ściana i co chwilę są jakieś trudności. I po co ja mam wkładać tyle energii i starać się w moim życiu, jak i tak cały czas czuję się, że jakby dalej są te trudności i dalej jest źle i nigdy nie będzie dobrze. I to jest coś, co teraz znowu wróciło, przez to, że jestem w procesie terapii i jakby wychodzą znowu te kolejne rzeczy i kolejne i kolejne. Ja jakby też o tym mówię bardzo szczerze, nie z moją terapeutką, że co chwilę wychodzą nowe rzeczy odkrywam, jeżeli chodzi o mnie, o relacje i wiem, że jestem w takim dużym procesie rozwoju i wiadomo, że mam 21 lat i dużo rzeczy poznaję, rozpoznaję i to była moja decyzja, żeby zainwestować ten czas i robię to dla siebie i wiem, że pomimo, że jest ciężko, to podziękuję sobie kiedyś i kiedyś musiałabym zrobić tą robotę, ponieważ zależy mi na tym, żeby mieć super relacje w swoim życiu, żeby mieć rodzinę, żeby osiągać sukcesy, żeby spełniać się zawodowo i bez terapii
ja nie widzę, żeby to było możliwe dla mnie. Myślę, że żyjąc i po prostu mając tam jakąś świadomość, widzę, że jest dużo strachu w czymś. Są jakieś zachowania, które mnie blokują przed jakimiś rzeczami, które bym chciała w swoim życiu. Dlatego jakby zdecydowałam się na terapię i wiem, że bez terapii nie byłoby to możliwe, więc wiem, że inwestuję w siebie, ale właśnie teraz, przez to, że też dużo się nazbierało i znowu są trudności i duże trudności, jakby czuję się zmęczona posiadaniem nadziei, że kiedyś będzie lepiej, że nie będę musiała kiedyś się tak starać i wysilać, żeby wiecie, wszystko trzymać i żeby wszystko było dobre. Jestem zmęczona tym, że zawsze ja muszę być silna i ja zawsze muszę wszystkim pokazywać i wiem, że to jest ja sobie daję taką presję, żeby pokazywać, że wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kontrolą, że ja sobie radzę. Jestem zmęczona tym, że wszystko jest na mojej głowie. Jestem zmęczona, że nie mam nikogo, kogo mogę poprosić o pomoc. Jak ja czuję, że potrzebuję wsparcia czy pomocy, to idę do siebie. Jakby nie jestem przyzwyczajona, że inne osoby mi mogą pomóc. Tylko jestem, że okej, jak się z czymś zmagasz, to idź i sama sobie z tym poradź, że nikt ci nie pomoże, że nie ma sensu, że wiecie, żeby gadać o czymś, czy żeby być, wiecie, obciążeniem jeszcze dla kogoś i mówić o sobie i wiecie, zaprzątać komuś głowę, zabierać czyjś czas, żeby pomóc sobie, nie? Żeby ktoś mi poświęcił czas, ale to wiem, że jakby uczę się tego i mam osoby w moim życiu, które chcą wysłuchać, które chcą mi pomóc, które chcą dać mi wsparcia, ale ja też z takiego przyzwyczajenia jakby blokuję się i no i jestem przyzwyczajona, że tylko na siebie mogę liczyć, nie? Że tylko ja sobie mogę pomóc, więc po co mam się czymś dzielić? I później też jest duży strach, że jak się już czymś dzielę, to ktoś mi powie, że o, ty się tak nie czujesz, wiecie, jakiś gaslighting, albo że coś jest z tobą nie tak. I to się też działo i w prawdziwym życiu i jak się dzieliłam jakimiś rzeczami na internecie. Chciałam właśnie tym odcinkiem tak pokazać, że jestem zmęczona byciem tą taką silną osobą, tą osobą, do której wszyscy idą po pomoc. Tą osobą, która ratuje czyjeś uczucia, która stawia potrzeby kogoś na pierwszym miejscu zamiast swoich. I ja wiem, to się jakby wszystko bierze z dzieciństwa i to jest też moje, bo jakby odwzorowuje się ten taki schemat relacji z dzieciństwa, że ja byłam zawsze właśnie tą osobą, która ratowała. Więc nawet jak ja się teraz znajduję w relacji, to ja mniej mówię o sobie, nie mówię o tym, co ja przychodzę, tylko bardziej jestem, hej, powiedz, co u ciebie. I wiecie, takim jestem pomagaczem i nad tym też pracuję, że Sara, ty możesz mówić o sobie i to nie jest złe i jest przestrzeń na to i osoby, które, wiecie, relacja powinna być wyrównana. Ty mówisz tyle o sobie, ile druga osoba mówi, ale ja z takiego strachu, że ktoś powie, że ej, nie mam czasu na ciebie, to ja zawsze stawiam taką granicę, że jakby ja mniej dzielę o sobie i jestem taka, że sama sobie radzę z jakimiś rzeczami, wiecie, po cichu, ze zamkniętymi drzwiami, wiecie, płaczę na przykład i nie chcę nikogo obarczać swoimi emocjami. I wiadomo, już jest lepiej i jakby Erika jest też taką osobą, która bardzo dużo schematów przełamała w moim życiu i zawsze będę mówiła o tym. Jest bardzo ważną po prostu osobą w moim życiu, która mnie wiele nauczyła i zmieniła, ale mam takie przeświadczenie z dzieciństwa, że jeżeli ja nie będę dla kogoś użyteczna, nie będę dawała dużo od siebie, to jakaś osoba mnie zostawi albo nie będzie jakby widziała żadnej wartości we mnie. Jeżeli ja nie będę dawała od siebie czegoś, że jeżeli nie będę przydatna, to po prostu mnie zostawi. Dlatego ja się tak staram w relacjach, co też jest inną kwestią. Bo jeżeli chodzi o romantyczne relacje, stawianie chłopaka potrzeb na pierwszym miejscu zamiast swoich, czuję się ostatnio właśnie bardzo przytłoczona i zmęczona po prostu dźwiganiem tego wszystkiego. I takiej jakby dużej presji na siebie jeszcze w związku z przeprowadzką, co ja tutaj powinnam robić, jak tutaj powinno wyglądać moje życie. Gdzie ja od takiej ludzkiej, emocjonalnej strony czuję się właśnie przytłoczona i bardzo samotna i ogólnie duży szok kulturowy. A jeszcze wiecie, mam jakieś wymagania i jeszcze więcej rzeczy chcę robić. Mam problem z poczuciem przynależności, że pomimo, że jestem tutaj, to teraz na przykład nie czuję się, że też przynależę do Polski, że jakby boję się też na przykład powrotu do Polski. Czuję, że nie wiem, jakby mi się mieszkało w Polsce teraz, że czuję, że mój dom jest taki bardzo ruchomy, niestabilny, że ani to nie jest Polska, że bardziej to jest już tutaj, ale też tutaj ciężko mi jest się odnaleźć, że jakby nie mogę nawet powiedzieć, gdzie przynależę i przez to też, że nie wiem, urodziłam się w Niemczech, jakby czuję, że nie mam przynależności, że nie mam domu na świecie, że nie mam do kogo wracać, też przez jakieś też takie słabsze relacje rodzinne i to też jest jakby duże kolejne obciążenie. No i takie wieczne przytłoczenie, czy jakieś przeciwności losu, jakieś problemy, które wychodzą cały czas, odkąd dosłownie byłam nastolatką i że te problemy nigdy się nie kończą i wiem, że wszyscy jesteśmy w tym.
to jakby one od samego początku prowadziły do takiego braku sensu w życiu i że to życie nie jest jakby warte tego cierpienia. No i pytanie jakby po co się żyje, nie? Jeżeli jest tyle tego cierpienia. Ja jestem osobą, która zmagała się z myślami samobójczymi odkąd pamiętam. Uważam, że to też jest taki bardzo wrażliwy i taki temat tabu, o którym nigdy nie mówię i nie chcę poruszać, ponieważ nie chcę, żeby ktoś mnie zdiagnozował, albo żeby mi coś powiedział, albo żeby jakoś martwił się o mnie, bo wydaje mi się, że przez to, że właśnie z dzieciństwa się to wzięło, że nie chcę, żeby ktoś interesował się mną, że ja sobie właśnie dam taką rolę, że ja jestem osobą, która pomaga i ratuje, a jak ktoś się mną później interesuje, to mam takie, że nie, wszystko jest okej i sobie tak umniejszam to, jak się czuję. Nigdy nie byłam zdiagnozowana z depresją, ale mam swoje epizody co jakiś czas odkąd byłam nastolatką, gdzie mam jakieś gorsze myśli i myślę, że bardzo jest ważne, żeby rozmawiać o tym, ponieważ najgorsza rzecz, jaka jest, to gdy przechodzi się przez takie rzeczy samemu, albo gdy się myśli, że tylko ty masz takie myśli, a u wszystkich wszystko jest w porządku. Jakby takie myśli co jakiś czas się pojawiają i właśnie to nie jest cry for help. Jest to pod moją kontrolą. Ja to tak odczuwam, że to nie jest jakieś niebezpieczeństwo. I to, co mogę powiedzieć, co ja się nauczyłam, że gdy przychodzą takie myśli, to żeby od nich nie uciekać. I to zajęło mi bardzo dużo czasu, ponieważ jak byłam nastolatką i tylko pojawiały się te myśli, to ja robiłam wszystko, żeby one zniknęły. I gdy byłam nastolatką, to na przykład bardzo przesadzałam z alkoholem, albo z używkami, albo właśnie z imprezowaniem. Później to przemieniło się na jedzenie, na kontrolę, na głodzenie się, a jeszcze później przyniosło się to na pracę, że stałam się pracocholikiem i całą swoją energię i uciekam od jakichś swoich emocji poprzez pracę. I każdy ma inny sposób na kopiowanie ze swoimi emocjami. Są takie niezdrowe, autodestrukcyjne sposoby i później zdrowsze, typu bycie uważnym, terapia, medytacja, oddychanie. Jakby jest mnóstwo sposobów na kopiowanie, ale to, czego się nauczyłam na przestrzeni lat, żeby nie uciekać od tych emocji. Że w życiu nie chodzi o to, wydaje mi się, że każdy stara się poszukać, jak najszybciej przejść przez zerwanie, jak nie być złym na kogoś tam, jak nie odczuwać smutku, jak nie odczuwać, wiecie, tego. I cały czas się szuka tego, jak unikać tych emocji, jak nie czuć tych wszystkich rzeczy, jak oszukać tak trochę życie i czuć tylko te super rzeczy i staramy się tak uciekać od tego cierpienia. Tego, co ja się nauczyłam, to właśnie w życiu nie chodzi o to, żeby uciekać, tylko chodzi o to, żeby czuć. Gdy przechodzę przez te wszystkie trudności, gdy pojawiają się jakieś myśli, gdy wątpię w siebie, gdy wątpię w to, co robię, gdy nie mam siły, gdy jestem wypalona, wymęczona, to jest, żeby po prostu poddać się i odpuścić, a nie próbować przezwyciężać tego wszystkiego, tych wszystkich emocji, tego całego przeciążenia, że jeżeli czujesz się przytłoczona, to nie staraj się robić więcej, zmieniać coś, nie starać się jeszcze przezwyciężyć to przemęczenie, jeszcze bardziej się popychać, tylko po prostu odpuścić. Jeżeli czujesz się przemęczona, czy jeżeli czujesz się smutna, gdy przechodzisz przez jakieś trudności, to nie udawaj, że wszystko jest w porządku, tylko po prostu poddaj się. Jeżeli czujesz, że musisz płakać, płacz. Jeżeli czujesz, że musisz iść na tydzień do łóżka, idź. Jeżeli czujesz, że nie możesz już pracować, nie pracuj. Jeżeli czujesz, że nie potrafisz zapytać się kogoś, hej, co u ciebie, zadzwonić do kogoś, bo nie masz siły, nie dzwoń. Musimy sobie zdjąć takie ogromne obciążenie i oczekiwania, jacy powinniśmy być i po prostu odpuszczać. Ja jeżeli teraz mam zły dzień i wiem, że jestem też w pozycji bardzo uprzywilejowanej, ponieważ jeżeli ktoś musi chodzić do pracy i nie ma tak, że mogę wziąć urlop na tydzień, a czujesz się bez sensu i przytłoczony pracą, to jest jakby jeszcze inne rozmawianie. Nie da się wziąć też urlopu od szkoły, ale ja chodzę do szkoły i ja, gdy nawet widzę, że czuję się przytłoczona, ja potrafię iść do szkoły. Bo tutaj, jeżeli chodzi o odpuszczanie, to nie jest, że nagle nic nie robisz, odpuszczasz, idziesz na tydzień do łóżka, bo możesz odpuścić w głowie. Po prostu w głowie, a na zewnątrz nie musi się nic zmieniać. Ja na początku terapii, jak mi terapeutka powiedziała o odpuszczaniu, o czuciu swoich emocji, to miałam takie, że no nie, ja muszę nagrywać, ja nie mogę być smutna, ja muszę, wiecie, tyle rzeczy robić, jak jestem smutna, to nie jestem produktywna. I terapeutka mi powiedziała, okej, ale jak jesteś smutna i musisz nagrać coś, czy możesz to zrobić? I mówię, że no tak, mogę.
Mogę nagrać podcast, jak jestem smutna. Mogę nagrać weekly vloga, jak jestem smutna. Że ja muszę z siebie zdjąć takie oczekiwania, jaka ja muszę być. Jaka taka idealna wersja mnie ma być. Czy przed kamerą, jaka ma mnie być. Ja po prostu muszę być sobą. I jak czuję, że jestem smutna, to po prostu jestem smutna. Jeżeli ktoś nie lubi smutnej wersji Sary, sorry, to jestem ja. I koniec. Jeżeli jestem smutna, to idąc do szkoły nie muszę nagle zmieniać się w kogoś i być pozytywna i rozmawiać z ludźmi i zachowywać się, jakby wszystko było w porządku, gdy czuję się jakoś inaczej, tylko mogę iść do szkoły i być smutna. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, hej, wszystko w porządku, to mogę powiedzieć, nie, przechodzę przez trudniejszy czas, a nie mówić, nie, wszystko jest w porządku. Jakby po prostu bycie sobą i odpuszczanie jakiejś presji, to jacy powinniśmy być, i takie udawanie, że wszystko zawsze jest w porządku. To u mnie była jakby taka największa zmiana i poczułam się, że jestem bliżej siebie, jestem bliżej taką autentyczną wersją siebie. I wiadomo, że to jest ogromna znowu też lekcja. Po prostu też miałam jakiś taki, znowu wake up call, którego bym nie miała, gdybym nie przeszła przez te trudności, że hej, Sara, możesz być sobą i to jest okej. Możesz nagrać ten odcinek i powiedzieć o tym wszystkim, co czujesz, że czujesz się zmęczona, przytłoczona, samotna. Możesz to powiedzieć i wiesz co, nic się nie stanie i jakby jest na to przestrzeń. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku i żyjesz swoim marzeniem i wiecie, być jakąś tam taką swoją wersją wykreowaną w swojej głowie. Bo pamiętaj, że to jak się czujesz, to jest zawsze w porządku i nie umniejszaj swoich uczuć. Jeżeli czujesz się smutna, kropka. Nie udawaj, że jest super. Zamiast właśnie próbować pozbierać się szybko po rozstaniu. Albo zamiast przestać się bać, co inni jakby powiedzą o tobie, to odpuszczaj i czuj to wszystko. Jeżeli chodzi o rozstania, każde rozstanie będzie bolało i nie możemy próbować omijać tych uczuć. To jest coś, przez co musimy po prostu przejść. I czym mniej wkładamy energii w to, żeby próbować uciec od czegoś, tylko po prostu przechodzimy i czujemy to jest łatwiej, to minie. Ponieważ takie uciekanie, nie uciekniemy od tego. Możemy tylko przedłużać ten czas, kiedy te uczucia trafią do nas, ale to musi się wydarzyć. Więc po co się męczyć i przedłużać to i wkładać swoją energię i się męczyć, żeby nie czuć, albo na przykład nie bać się opinii, bo możesz się bać to, co ktoś powie o tobie i tak to zrobić. I pamiętaj, że cokolwiek trudnego czujesz, to minie. Pamiętaj, przez ile momentów takich już przeszłeś w swoim życiu. Ja pamiętam, że co chwilę wpadałam w dołki, co chwilę były jakieś trudności. Gimnazjum, liceum, co chwilę się rozpadałam podczas kwarantanny, gdy przyszedł pierwszy hejt, w ciągu terapii. Wiele razy robiłam sobie pauzę w życiu, gdzie leżałam w łóżku przez tydzień, gdzie płakałam, gdzie nie miałam żadnej nadziei, traciłam nadzieję na cokolwiek, że będzie lepiej. I jestem tutaj po tych wszystkich najgorszych, powiedzmy, momentach i będzie jeszcze pewnie ich dużo w moim życiu. I żyję, i funkcjonuję i mogę powiedzieć na przestrzeni z perspektywy, że w moim życiu było mnóstwo tych złych momentów, ale też tych bardzo dobrych momentów. Tych wszystkich wspomnień z innymi ludźmi, osoby, które poznałam, wszystkie moje podróże, cele, jakie zrealizowałam, to, że jestem tutaj, że jest swoim marzeniem, to jak się zmieniłam, to czego się nauczyłam, co bliskie osoby o mnie myślą, właśnie jakie mam doświadczenia. To jest coś, co jest warte tego życia. I mam nadzieję, że też możecie tak powiedzieć i liczę na was i trzymam kciuki za was, bo to jest coś, co zawsze mi pomaga w najgorszym momencie. Popatrzenie na te wszystkie rzeczy, te dobre rzeczy, które doświadczyłam i mam takie, że te wszystkie trudności, one są warte tych najlepszych rzeczy. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. To był bardzo trudny odcinek do nagrania. Musiałam się zatrzymywać wiele razy, bo kosztuje to wiele emocji. Są to bardzo wrażliwe rzeczy. Nie wiem, ile osób będzie potrafiło się z tym utożsamić, ale wiem, że nie jestem sama w tym, jak się czuję. I udowodniliście mi to bardzo wiele razy. Za każdym razem, gdy się boję na przykład czegoś dodać, się dzielę jakimiś rzeczami, to dostaję wiadomości, że wow, czuję się tak samo jak ty. I dziękuję ci, bo nie czuję się teraz tak samotna w tym, albo że jest coś ze mną nie tak na przykład. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że u was będzie dobrze, jest dobrze. Jesteśmy w tym razem, po prostu. I love you so much. Przesyłam ci duży uścisk. Kocham cię i do usłyszenia za tydzień. Love you. Pa, pa.